Pierwszy z nich to produkcja The World Fastest Indian z Anthony Hopkinsem w roli głównej. Polski tytuł to Indian Scout z 1920. To właśnie w tym dramacie o zabarwieniu humorystycznym Hopkins wciela się w rolę Barta Monroe, który własnoręcznie zmodyfikował motocykl Indian Scout z 1920 roku i po swoich przeróbkach jego marzeniem było pobicie prędkości w pojemności do 1000 cm3. Jako nieugięty ten rekord pobił w 1950 i jeszcze pobijał go kilkukrotnie do 1960. Cenię Antonego Hopkinsa za realizm i pasję, jaką potrafił oddać w tym filmie i sam byłem zaskoczony, jak odwzorował postać. Nie wiem, to jeszcze normalnie jeździ motocyklami, choć ostatnio słyszałem, że ma problemy z alkoholem, ale trzymam za niego kciuki. Naprawdę wspaniale odwzorowana postać. Jak pokazuje ten film, marzenia się spełniają. Kolejną moją propozycją dla Was jest Harley Davidson i Marlboro Man. Historia dwóch przyjaciół, w których wcielają się Mickey Rourke i Don Johnson i pomagają trzeciemu przyjacielowi, który jest szantażowany. Taki luźny film do oglądnięcia na zimowy wieczór, w tle są motocykle, strzelaniny, trochę kowbojskich przygód. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kiedyś taką kurtkę, jak ma jeden z głównych bohaterów Marlboro Man, to może poprosimy Grzesia i w którymś z kolejnych odcinków Wam zaprezentuję właśnie ten styl. Film z lat 90., 91 rok, humorystyczny, luźny, do oglądnięcia przy wieczornym piwku polecam. I zapraszam na kolejny film, tym razem już chyba kultowy, Easy Rider 1969, w którym to dwóch kalifornijskich hipisów po sprzedaży narkotyków, Wyatt i Billy, udają się na podróż motocyklową. Za zdobyte pieniądze postarają się dotrzeć z Los Angeles do Nowego Orleanu, przez Kalifornię, Nowy Meksyk, Teksas i Luizjanę. To właśnie w tym filmie Jack Nicholson wypowiada bardzo ciekawe zdanie, że mówić o wolności to jedna rzecz, a być wolnym to już zupełnie coś innego. I według mnie to chyba taką wolność czujemy, jeżdżąc w ogóle na motocyklu. A wiem, że nawet w PRL-u nakazano zlikwidować produkcję motocykli w Polsce, bo kojarzone były właśnie ze zbyt dużą wolnością i z buntownikami. Czy wiecie w ogóle, jaką fabrykę zamknięto? Napiszcie w komentarzach. A dla wielu to kultowy film o dążeniu do wolności. Dla mnie to film z dobrą muzyką w tle, jednak te przeciągające się krajobrazy trochę pokazują, że tamte czasy biegły zupełnie innym tempem. Choć jako manifest walki o wolność i z brakiem tolerancji musiał ten film działać na widzów i dawać dużo do myślenia w tamtych czasach. Jeżeli oglądaliście, to napiszcie, jakie są Wasze opinie na temat tego filmu w komentarzach. Kolejnym filmem, a właściwie serialem, są Synowie Anarchii. Serial składający się aż z 7 sezonów. Główni bohaterowie należą do grupy Samkro, czyli Synowie Anarchii, do klubu motocyklowego. Twarde męskie charaktery, dla których liczy się klub i rodzina. Jak też wiecie, oglądając mój kanał, ja jestem fanem marki Harley Davidson i tym bardziej podobał mi się właśnie ten film. Poza tym sama historia jest bardzo ciekawie opowiedziana. To jeden z filmów, który wykreował postać współczesnego Harley'owca, przynajmniej według mnie. Takiego zadziornego, charakternego, cieszącego się życiem, ale dbającego o rodzinę. Dzięki takim filmom właściciele marki, a także nawet sam producent Harley Davidson zaczęli zmieniać motocykle wizualnie, idąc w czerń. Czarne elementy silnika zamiast chromu i bez żadnych wyróżniających się elementów. U podstaw tego działania było pozbawienie możliwości odróżnienia od siebie motocykli pędzących po drodze. Ciężko wskazać, kto jechał, skoro wszystkie były czarne i wyglądały tak samo. Film naprawdę według mnie wart oglądnięcia. Potem został dokręcony jeszcze Mayans, ale osobiście ja już go tak nie oglądałem. Nie dałem się tak wciągnąć. Także polecam Synów Anarchii, a dla takich zawziętych już motocyklistów można sobie dooglądać jeszcze kontynuację, jakby trochę inną historię Majanów. Dodam tylko tak z perspektywy czasu, że kiedyś marzyłem, by pojechać w takiej grupie, a teraz jak patrzę, jak jedziemy większą ilością motocykli niż nawet w tych dwóch serialach, to naprawdę robi to wrażenie i też pokazuje, że marzenia można spełniać. A wy wolicie chrom czy czerń? A kolejnym filmem jest Terminator 2 z Arnoldem Schwarzeneggerem i z Harley'em, który też wystąpił u jego boku. Film
oczywiście z serii Terminatorów, natomiast w tym konkretnym ten motocykl grał, powiedzmy, jakąś rolę. Zgadnijcie, co to był za model. Powiem tylko, że do tej pory ten właśnie model jest o wiele droższy na rynku wtórnym niż inne motocykle. I na sam koniec film, który tak naprawdę można porównać do marki Harley Davidson, bo film Matrix można lubić i kochać, albo można nienawidzić. Chyba to jest też podobne. No i w tym filmie w części reaktywacja, przede wszystkim dla miłośników Ducati, jest kilka scen. Nawet aktorka, która grała Trinity, po tym filmie nauczyła się jeździć na motocyklach, a jak wiecie, Keanu Reeves, główny bohater Matrixa, sam tworzy teraz motocykle Arch, które ostatnio pojawiły się na rynku za cenę 128 000. Powodzenia, Ken.